Będę tego żałować. A już nie nagrywasz? Tak! Dobry, witamy wszystkich w pierwszym odcinku co do robienia cosplayi. Na naszym kanale wcześniej właśnie mówiliśmy, że oprócz ranku i oprócz oprawiania będziemy się zajmować przygotowywaniem takich rzeczy, więc dzisiaj jest moment, żeby spełnić tą obietnicę. Więc ja i Ukleja pokażemy wam, jak zrobić cosplay postaci z bardzo znanej ostatniej animacji The Owl House. Ukleja będzie robił z nami właśnie, jeśli tutaj zobaczycie, będzie Kutiego. Ja zrobię z wami Ojca Kinga. Ja będę robić włosy Alucarda. Mam alkohol izopropylowy, będziemy robić farbowańsko. Tak, Asmodeusz się świetnie zna na modelowaniu i robieniu, albo farbowaniu perułek. Tutaj możemy właśnie zobaczyć. Jest! Mam dysleksję. Więc tak, i Dzisku, który tutaj nagrywa, oraz będą robili razem oryginalne postacie. Więc tak. Jak profesjonalnie. Tak, Nie OC, oryginalne postaci. Nie siedzę w tym waszym fandomie rysunków. To, co będę robić kiedyś, wyszło mi w quizie, które polecam mi nazywam to oryginalną postacią. Ale poważne. Nauczymy się oprócz właśnie modelowania perułek i robienia postaci postaci, Modelowania peruk. I'm slowly losing it. Nauczymy się robić uszy oraz takie, jak to się nazywało to, co będziesz robił na nogi? Nie znam polskiego słowa. To chodzi mi o futrzaste nogi. Futrzaste nogi. Fluffy legs, I guess. Więc tak, zapraszam do odcinka i mam nadzieję, że się przyda. No to, żeby zrobić Hutiego, trzeba było jakoś umieścić biegunę tunelu. A więc stwierdziłem, że najlepszą opcją będzie przyklejenie jej taśmą klejącą. No więc zabieramy się za to z ziomkiem poziomkiem i kleimy. 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 Aż skończyliśmy i tak wszystko pierdolnęło, nie trzymało się i musiałem to w końcu połączyć z ryzyskami. A więc jest około 3 nocy. Dlatego, że nie chciało mi się przygotowywać tej całej maski, bo to będzie bardzo brudne, messy, it's the word. To klejkę teraz. Jak zobaczycie, cudownie. A oglądając Killing Eve, because you cannot have horror with a lot of gay horror. There's on the internet and this is my favorite thing. I want it. Tutaj wyślę wam. Za chwilę zobaczycie całą animację z wszystkimi krokami. Jak krok po kroku zbudować coś takiego. Teraz się dopiero zorientowałem, jak moja mama zeszła na moment około 24, że kind of... poczekajcie, wyglądam okropnie. Że kind of nie przemyślałem tego. Moja mama jest galachetką uczelki i she will be thinking that this is kind of the devil. And I forgot that she might be triggered by this. So wish me luck, so I don't get thrown out of the house. I o! Nie wiem, czy wy to widzicie. Poczekajcie. Idź. To jest mój kot. Tutaj jesteś. I to jest też kuzyn. Cześć, jestem Asmodeusz. Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy gotować włosy. To są najtańsze włosy ze sklepu papierniczego. Są białe. Będzie prościej nabrać koloru.
Będziemy je farbować farbą akrylową połączoną z alkoholem izopropylowym, czy jakoś tak. Trochę na spontanie, trochę improwizowane, ale może się uda. Tutaj mam już rozmieszany kolor farby. Mam nadzieję, że będzie jaśniejszy, jeżeli doda się alkoholu, więc zaczynamy, I guess. Kurwa, się nie uda. No, teraz trzeba to rozmieszać. To trochę potrwa. Więc tak, przenieśliśmy się do łazienki po drut. Tu jest cudowny roztwór farby z alkoholem. Strasznie śmierdzi. Nie mam pojęcia, czy to zadziała, jest to strasznie mało, więc I guess po prostu wrzucę całą tą perukę do środka i będę liczyć na... O kurwa, najlepsze, najgorsze się dzieje. A, fuck. Zrozwierzenie. To jest kurwa straszne. Czemu to ma taki kolor? Fucking hell. Yummy. Jak makaron. Tak, to jest naprawdę mocny zapach. Okej, Oj, tak. i teraz wystarczy to po prostu umyć w... A, będzie sprzątania. Holy fuck. Pod zimną wodą. Tamten. No, teraz godzinę zmywania tego gówna z włosów. Wyszły rude, ja pierdolę. Chyba po prostu zostawię sobie, kupię następną i zostawię białe. Nieważne, ale tak to się robi. Jej. Tak, zostało tylko wybrać tego mopa. I tak jak przewidziałem, żółte jajo. Ale bywa, jakby czegoś się nie zrobi w edycji jakiejś tam końcowej, to się zrobi. Pięknie wygląda, prawda? Będzie ci do Tak, twarzy. właśnie, jeszcze. Żeby te kłaki wyglądały jak włosy, warto dodać odżywki do tego. Taka zasada z perukami, że jakby chcesz, żeby peruka wyglądała jak włosy, traktuj ją jak włosy. Nie, właśnie to wymyśliłem. Ogólnie odżywka daje ten taki prawdziwy feel w dotyku. No i w wyglądzie też, tak. Ogólnie jak peruka wyschnie, warto ją też potraktować suchym szamponem. Wtedy włosie tak nie błyszczy. To jest akurat poliester? Nie, jak to się nazywa? No, jakiś poli i coś tam. Generalnie plastikowe włosy, tak. Plastikowe włosy plus suchy szampon i wszystko będzie ok. Mam wrażenie, że nic nigdy nie będzie ok, ale w takim świecie już żyjemy, tak? Nie no, nie wyszły złe. Wyszły nawet całkiem niezłe. Może pokażę. Na żywo wygląda lepiej, to na pewno. Tak. Aż tak, że to wygląda. Nie no, na ekranie to wygląda nieco jak makaron. No, to będą takie nudle. Ogólnie jak włosy schną, to są jaśniejsze po wyschnięciu, tak? Z perukami plastikowymi jest tak samo, więc mam nadzieję, że potem jeszcze po Cenzura stópek. wystylizowaniu. A Luka. Nie, no. Ja pokażę. Nie. A mogę pokazać tatuaże. Jest jeden, z drugi. Haha. No, co mnie robię? No, to chyba tyle. Co jeszcze o perukach mogę powiedzieć? A, no, można je potem oczywiście wystylizuję później. Lokówka, tak. Największe tak naprawdę największe, Boże, jak to się nazywa, wyzwanie to będzie przeczesanie tego. Dlatego właśnie dużo odżywki takiej potem, którą się nakłada na suche włosy, i tak dalej, żeby te włosy były najpierw takie bardziej śliskie, żeby dało się to w ogóle rozczesać, bo aktualnie gdybym przyciągnął szczotkę przez to, to generalnie bym został z kępą kłaków w ręce. O, jest już w miarę
płukana. Myślę, że to będzie tyle. Cóż, rozjaśnić tego już nie rozjaśnię. Generalnie z peruką można pójść ciemniej, ale jaśniej? To jest wyzwanie. Adios. Okej, nagrywa się. Hej. Teraz czas na moją część, czyli jednak nie tworzenie mojej postaci, bo po prostu nie. Ja się oglądałem tutoriale na robienie uszek znam. Chyba jednak je sobie po prostu kupię. Więc tak, ale za to robię coś, co planowałam już robić. Boże, czemu to jest tak ciemno? Planowałam robić że tak powiem, kiedy Cienias jeszcze żył. A mianowicie Kanis bardzo lubił teorie spiskowe, więc lubił też wszelkie serie Slenderverse, w które mnie w sumie trochę wciągnął. Ja na torbie, nie wiem czy widzieliście, mam parę, może nie będzie tego aż tak widać, ale tak, bo no wciągnął mnie w to trochę. Mimo że ja osobiście za horrorami nie przypadam, tak trzeba przyznać, nie spałem w nocy przez pierwsze X serii. Ale tak, to było coś, co Kanis bardzo lubił. Pobudzało to jego komórki szare, mózgowe, wszelakie, bo no miał łeb, tylko myślę, że wykorzystywał go za mało dla siebie. No cóż, już tego nie zmienimy. Jeśli gdybym mógł, to... Dobra, ale nieważne, to nie chcemy robić przykrego odcinka. W każdym razie będę robić maskę... Maskiego, tak to się mówi? To się brzmi dziwnie, wygląda o wiele lepiej napisane. W każdym razie tak, trochę zaczęłam już szkicować, więc przepraszam was, zapomniałam, że mam to nagrać. Czy jeszcze coś powinienem powiedzieć? Przecież też nie chcę się za bardzo rozwodzić o Kanisie, prawda? Bo... no... chciałem, skoro to jest projekt, który jest jemu poświęcony, w sensie... to był jego pomysł. Gdyby nie on, to mnie by tu nie było, bo był dosłownie jedyną osobą, którą poznałam z tej grupy, zanim się oczywiście wszyscy poznaliśmy, to głupio brzmi, ale znałam go najdłużej. Myślę, że skoro to był jego pomysł, to warto zrobić coś, co będzie trochę hołdem dla niego. Mam wrażenie, że ludzie za mało za niego robili, więc... Boże, czemu ta jak ostrość tak skacze? Chcę zrobić coś dla niego, coś, co mi się kojarzy z nim, bo to był jego pomysł. On chciał zbudować grupę, zdrową grupę ludzi, która będzie się super razem bawić. A ja chciałem od początku zrobić cosplay Maskiego, żeby móc na niego w lesie naskakiwać i go straszyć. Ja wiem, jestem okropny, ale... Okej, jeśli chodzi o strój, to może tu kiepsko widać, ale chodzi mi o ten, gdzie Tim ma właśnie biały podkoszulek, te koszule. No i on zazwyczaj miał dżinsy, chyba z tego co pamiętam, więc no to... za to jeśli chodzi o maskę, to... oczywiście chodzi o tą. Trochę ucięło, bo kończy mi się miejsce, więc będę starać się zrobić to w miarę szybko. W każdym razie, tak jak mówiłam, nas jest trochę większy, ale nie będziemy niego zmieniać, bo nie. Mamy, z tego co widzicie, to te są na oczy, no dobra, mało widzicie, ale są takie raczej okrągłe, w sensie też te wycięcia, więc je też trochę zmienimy. Tym bardziej, że nam nie wyglądają jak wyglądają, zresztą zaraz wam pokażę. Trochę ją też przytniemy.
żeby nie wyglądała śmiesznie. I zobaczymy, czy pomalujemy raczej markerem, czy farbą. Ale to wszystko zaraz. Maska wygląda na mnie tak. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać. Więc tak jak mówiłem, tu trochę przytniemy, żeby włosy się lepiej układały. Myślę, że od dołu też trochę. No oczywiście na oczy. I oczywiście otwory na nosie, żebym mógł oddychać. A więc zacząłem od wcinania oczu. Jak widać, jedna już jest. Wygląda jak wygląda, jest trochę takie potegowane. No cóż, niestety przydałoby się ostre narzędzie, a nie takie stępione, jakie ja mam. Ale tak. Już trochę przycięłam górę i bok, i trochę boki, się dół i trochę boki. Ale teraz bierzemy się za drugie oko. Ale jakoś to będzie. Tak jak widać, nadal o wiele bardziej to wygląda jak maska Saliego z Sally Face niż Maskiego. Ale co? Uznałam, że jak się zagnie trochę te boki, te z tymi, to wygląda to nieco lepiej i rzeczywiście tak jest. No i później będzie malowanie. No tak. Okej, a więc to, czego mnie nauczyła ta maska, że nie można się bać jej, nie można się bać robić dużo cięć, bo ja zrobiłam w sumie mnóstwo syfu zostało, ale ważne, żeby była dobrze dopasowana ostatecznie do waszej twarzy. Jak jest po prostu o wiele za duża, to wygląda chujowo. Teraz będzie już samo malowanie. Chujowo to widać, ale to jest marker, a to jest farba i uważam, że farba o wiele fajniejszy efekt daje, więc myślę, że ostatecznie pomaluję to farbą. No to oczywiście zrobimy sobie szkice. Usta już mam naszkicowane i po prostu pomalujemy. Skończony produkt wygląda tak. Oczywiście udało mi się ujebać tutaj farbą. Czy jestem zadowolony? Nie. Czy trzeba było do tego brać farbę? Nie. Marker o wiele lepiej i tak naprawdę wykończyłam wszystko markerem, żeby były te równe linie. Ale no tak to wygląda właśnie. Jest ciemno przy oczach. No, może, chociaż muszę coś zrobić z tym, bo nie no, ale czy będzie mi się chciało zrobić kolejną wersję? Pewnie nie. Więc zaraz się szybko przebiorę w ten ostateczny outfit i zobaczymy. Więc ostatecznie prezentuje się to mniej więcej tak. Ewentualnie z kurtką, ale to raczej jak będzie chłodno, czyli raczej na przykład na jesień, na Halloween, bo jest strasznie gorąco na dworze, że strasznie krzywo to wyszło. No dobra, ujdzie. Pa. Więc ja z kolei będę robić nogi mojej postaci, która jest okapi. Podobno ma nogi zebry, tak więc będziemy do sterowania. 3, 4. No, dobra. Więc mamy spray. Ja zrobię te nogi z swetra. Żeby to zrobić, na początku potrzebuję wyciąć rękaw. Nożyczki ma Mikael dosłownie pod nogą, więc teraz ich nie wezmę. Okej, dobra. Podaj. Tak. Więc zabieramy się do pracy. Nagrywasz już? Tak, Czy ty nagrywasz to w poziomie, czy w pionie? w poziomie. Nagrywaj to dobra, okej, tak. Mogę to nagrać w pionie, jeśli chcesz. Nie, w poziomie, dobra. Nie jest najlepszy pomysł sprawdzenia. A co nie masz? Mogę zajść ten chleb gdzie indziej na tą ławkę. Zjemy. A jak wam się znudzi, albo coś nie idzie, zawsze można skorzystać z tego. Bo to jest szybsze niż nożyczki pod koniec. No dobra. No. Poszło. Patrz na mnie. Kiedy mamy już
rękaw wycięty. Potrzebujemy zmienić to w paski spraye. I pamiętajcie, żeby nie robić tego samego głupiego aktu, rzeczy, co ja w tym momencie i przebrać się w jakieś ubrania, których wam szkoda może, a nie w ubrania, w których wychodzisz do przyjaciół, ale tak też, to też się nada. Pokażę teraz z bliska może. Aha. Looking cool, my dude. Never give up. Dobra. Nikt nic nie widział. To się wytnie. Ja wiedziałem. Zapamiętam. Będę się o tym przypominać. Nie do siebie, nie do siebie. Okej, jest tak. Okej, jeden. Drugi. Haha! Czasami trzeba być mądrym w życiu. I się nie ufajtolić przy okazji. Lepiej jak mogłeś po prostu położyć to i zrobić to tak dokładnie, ładnie, ale Właśnie chciałeś być cool. Właśnie nie, bo gdybym był na trawie, to wolałbym mieć jakąś folię przy sobie, plus obracanie tego byłoby koszmarne, bo to pewnie by się rozpieprzyło. A teraz kiedy mogę to obracać, mam nad tym kontrolę. Sam doskonale wiesz, jak dobrze jest, jak dobre jest poczucie kontroli. Kontrola. Wow. I bez efektów specjalnych, by the way. Jest imperfekcyjne. No, No teraz. Powiem, biały spray będzie lepiej. nie potrzebujesz tego białego sprayu. Widzę. Idzie świetnie. Idzie mi bardzo dobrze, więc robię. Pop-off King. Okej, jest dobrze, jest dobrze. W tym momencie tego nie założę, ale przy gotowym cosplayu zobaczycie, jak to na mnie wygląda. Więc tak, dzięki. Dzięki wielkie za obejrzenie. Po obejrzeniu czy po zedytowaniu tego całego gówna mam świadomość, że nie było to warte waszego czasu, więc tym bardziej jesteśmy wam wdzięczni. No ale mamy też nagrany już trochę content na przyszłość. Następny odcinek pojawi się gdzieś w tym miejscu. I tak, dzięki wielkie za obejrzenie. Dzięki wielkie za cierpliwość i do zobaczenia.